Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku z serii Statystka w Ameryce będę Wam opowiadała o moich wpadkach na planach filmowych tutaj w Nowym Jorku. Jak widzicie, jest pełen chaos, bo jestem na Manhattanie przy Herald Square. Także tak właśnie wygląda Nowy Jork. Zobaczę, jak mi się uda nagrać ten odcinek. Mam nadzieję, że się uda. Będę Wam po prostu opowiadać o tym, jakie wpadki pozaliczałam. Będę się trochę z siebie śmiać. Kilka z nich jest naprawdę absurdalnych. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten odcinek. Zapraszam serdecznie. Statystka w Ameryce. Chwilę nie będę nagrywać siebie, a będę bardziej nagrywać ludzi i będę Wam opowiadać, ponieważ jest taki ścisk, że ciężko z tą kamerką na sticku coś nagrywać. Przechodzę tutaj przez te chaosy. W tej okolicy jest też pełno turystów, także tu są zawsze tłumy. Dużo się dzieje. Tutaj jakieś jest przemówienie. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje w ogóle? O co chodzi? Okej, no nic, coś dziwnego w Nowym Jorku się dzieje. O co chodzi temu facetowi? Aż ludzie poszli sobie stamtąd. No, w każdym razie takie dziwne rzeczy się właśnie dzieją w Nowym Jorku. Różnych ludzi można spotkać. No ale dobra, zacznę od opowiadania już Wam o tych moich wpadkach. Jak zaczęłam pracować jako statystka, jeden z pierwszych planów, nawet chyba nie jeden z pierwszych, ale drugi mój plan, jaki miałam. Pierwszy był w klubie, więc ta reguła się nie sprawdzała, ale ten był przy... Ojejku, ile gołębi teraz przefrunęło, nie wiem czy widać, ale tuż nade mną przefrunęły. O Boże, muszę dać teraz dygresję. Byłam kiedyś na wakacjach z dziewczyną mojego chłopaka kiedyś i nie wiedziałam, że ona ma strach przed gołębiami i byliśmy gdzieś, nie wiem, czy w Chorwacji, czy gdzieś. Ja rzuciłam gołąbką na jakimś placu jedzenie i wszystkie przyfrunęło, ona zaczęła krzyczeć, za głowę się łapać. Boże, chyba mnie znienawidziła po tym wszystkim. No i w każdym razie opowiem Wam teraz o tej pierwszej wpadce. Przy okazji, stojąc przy naszych city bike'ach, można ściągnąć sobie apkę i można jeździć po całym mieście takimi właśnie rowerami i je oddawać i odbierać w różnych miejscach. Super sprawa, polecam, jak jesteście w Nowym Jorku, ciekawostka. No i w każdym razie jestem na tym planie filmowym i się okazuje, że wszyscy nagle zamilkli, jak zaczęli kręcić, a ja patrzę, że ten chłopak do mnie udaje, tylko że mówi, że pantomimę robi i ja mówię do niego na głos: "What the fuck are you doing?" Gdzie wszyscy są cicho, tak statyści muszą robić, że po prostu nie mówić, tylko udawać, że mówią i dopiero w postprodukcji dokładają te wszystkie dźwięki, jak gdzieś jest jakaś scena niby w barze, to tak naprawdę ci ludzie wokół tylko udają, że mówią, a później inni aktorzy, innym aktorom się płaci po to, żeby oni zaczęli z kolei, dopasowali jakby słowa do tego, co niby jest mówione w tym pomieszczeniu. Dzięki temu też się unika jakichś na przykład niekontrolowanych tekstów, bo jak masz 30 statystów na planie i wszyscy nagle mówią, to nie dość, że dźwięk jest kiepski, jeśli chodzi o głównych aktorów, ale też nie wiesz, co ci ludzie mówią. Może rozmawiają na przykład o tym serialu i tak dalej. Nie chcesz mieć jakiegoś takiego filmu science fiction czy czegoś, gdzie ludzie mówią: "O, ale fajne kostiumy jej zrobili", prawda? Także to była moja taka pierwsza wpadka, dosłownie drugiego dnia pracy na planie, gdzie powiedziałam: "What the fuck are you doing?" tak na głos, że wszyscy słyszeli, było mi tak głupio. No ale dalej kręcili spoko, nie oberwało mi się, po prostu byłam niedoświadczona i nie wiedziałam, dlaczego on na mnie nagle robi coś takiego. What the fuck are you doing? No, także to była moja pierwsza wpadka. Ostatnio miałam strasznie głupią wpadkę, słuchajcie, z Kevinem Baconem. Na pewno kojarzycie Kevina Bacona z Footloose chociażby. I Kevin Bacon jest w takim serialu City on a Hill i oni go tutaj kręcą.
No i teraz są czasy covidowe, prawda? To my między scenami nosimy maski. No i była taka scena, którą chcieli zrobić na jednym ujęciu, w sensie, że nie planowali zmiany kamer, że chcieli od momentu, kiedy on idzie, to kamera za nim krąży, a później podchodzi do jakiegoś takiego standu ala z jakimiś hot dogami i tam jest dziewczyna, która stoi w kolejce w tym standzie i to jestem właśnie ja. I sobie wyobraźcie sytuację, że już to kręcimy, tylko że problem był taki, że ja oczywiście zapomniałam ściągnąć mojej maski. Więc, a to jest kręcone niby na lata, to są chyba 80. w tym serialu. No i w każdym razie masakra, bo musieli przerwać cut, zrobić i koniec i trzeba od początku iść przez jedną mnie. Ale dużo ludzi. Trzeba było to przerwać przez jedną mnie, bo wpadkę zrobiłam z tą maską, tak? A tu jest jeszcze taki van z trawką, z marihuaną. Teraz już jest zalegalizowana niby, ale jeszcze nie ma sklepów, bo jeszcze tam czekają na koncesje, jakieś tam papierologia, biurokracja, wiadomo. No i w każdym razie na tym planie filmowym ja zaczęłam go tam w sumie przepraszać, zaczęłam z nim gadać, z tym Kevinem Baconem, on mówił spoko, mi też się to zdarzało, nie przejmuj się, także on nie miał z tym problemu. Teraz właśnie przeszłam koło takiego chłopaczka, co coś miał, albo jakiś bezdomny, albo jakiś chory. Strasznie to jest przykre, ale bardzo często się mija właśnie takich ludzi, którzy ewidentnie po prostu potrzebują pomocy i ta pomoc jest dla nich dostępna, ale z jakiegoś powodu nie korzystają, a ta pomoc jest dostępna. To nie jest tak, że miasto jakby nie pomaga, bo pomaga, tylko te osoby też często uzależnione nie tylko od właśnie nie są pouzależniane na przykład od alkoholu, jak w Polsce. Tutaj są pouzależniane od narkotyków ciężkich typu heroina, metamfetamina, ale też są pouzależniani od tabletek, bo sprzedają opioidy tutaj na masową skalę, na wszystko i po prostu to też w jakiś sposób wpływa później na chemię mózgu i zmienia ją. Także no przykry to jest niestety widok w Nowym Jorku, a często się to zdarza. No w każdym razie przejdę do mojej kolejnej wpadki. Miałam taką fajną małą rulkę, grałam Alexę, bo jestem Alex, także zrobili mnie jako Alexa i grałam w takim filmie Like Father, który możecie zresztą znaleźć na Netflixie. Jak oglądaliście ten serial, to na pewno mnie, nie serial, tylko film, to na pewno mnie poznaliście. No i jestem na planie tego Like Father i wyobraźcie sobie, że pojawia się Seth Rogen, a ja uwielbiam Setha Rogena. I zaprzyjaźniłam się w międzyczasie z reżyserką, która mi dała tą rulkę, która bardzo mnie polubiła, która mnie reżyserowała, przecudowna kobieta. No i przyjeżdża Seth Rogen na plan. Ja mówię, wow, Seth Rogen, on jest w tym filmie. Ona mówi, no, że też gra w tym filmie. Ja mówię, super. Ja mówię, że ja uwielbiam go, jest jednym z moich ulubionych aktorów, że zawsze imponował mi swoim poczuciem humoru i tym, jak jest wytrwały, że tyle projektów robi, że taki wszechstronnie uzdolniony i tak dalej. A ona tak na mnie patrzy, ta reżyserka, po tym jak ja po prostu minutę mówię o tym, jak zajebisty jest Seth Rogen. Na szczęście nie powiedziałam nic na zasadzie, że sexy ani nic. DJI Osmo Pocket. Ludzie się patrzyli, o jaka kamerka malutka, zajebista. No to powiedziałam im, co za model. Mam DJI Osmo Pocket. W każdym razie, po tej minucie, jak ja jej mówię same superlatywy Setha Rogena, ona do mnie tekstem, Alex, a ty wiesz, że to jest mój mąż? Kurwa, nie wiedziałam. Okazało się, że wychwalałam do niej jej własnego męża. Jakoś tak mi się głupio zrobiło. Zrobiłam się taka czerwona i zaczęłam zastanawiać, czy gdziekolwiek tu wspomniałam, że on jest sexy. Albo czy powiedziałam, że jest, nie wiem, że mam crush na jego punkcie, albo że mi się podoba. Mam nadzieję, że nie. Nie sądzę, że coś takiego powiedziałam, bo on mi się nie podoba, ale w tym całym zachwalaniu jego, bo byłam tak podjarana, że go widzę, bo naprawdę go bardzo, bardzo lubię i cenię jako artystę, to było po prostu szokujące. Także to była kolejna wpadka, po której czułam się strasznie, strasznie źle. Jeszcze jedną taką wpadką, co ja akurat nie miałam takiej wpadki, ale często można to zauważyć na filmach, jak oglądacie. Zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś idzie, to zanim się zatrzyma na przykład, żeby z kimś innym pogadać, albo gdzieś ma się na środku pokoju zatrzymać, to zrobi takie coś. Takie szybkie. Albo oczami chociaż tylko w dół zjedzie, nie? Na chwilkę.
bo to patrzą na znak na podłodze, w którym miejscu mają się zatrzymać, w którym miejscu, do którego miejsca zostały przystosowane kamery i światła. Teraz będę szła 7 Avenue. Idę teraz w sumie na stand-up, na występ Amy Schumer. Bardzo ją lubię. Nie wiem, czy kojarzycie, czy znacie, ale zarąbista jest Amy Schumer. Moja ulubiona komediantka. No i właśnie tam z tyłu jest Madison Square Garden i zmierzam w tym kierunku, to Wam zaraz wszystko popokazuję. Zaraz patrzę na kolejne wpadki, bo mam wszystkie wypisane w telefonie. Już Wam mówię. O Boże. Raz w środku sceny była scena, że byliśmy na parkiecie i tańczyliśmy wszyscy i chciałam z koleżanką, tak miałyśmy fajny flow, że już tak tańczymy na planie, że płacą nam za to, żeby się fajnie bawić, tańczyć do muzyki, którą lubimy. I tak stwierdziliśmy, że się powygłupiamy. I tak się powygłupiałyśmy, że jak schodziłam w dół, to spodnie, które dali mi do noszenia w tym filmie, pękły mi na tyłku. I tak na całości pękły, a jeszcze miałam tamtego dnia na sobie stringi, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, żeby przedzierać się przez 100 statystów z rozdartym tyłkiem, a później iść musiałam się zakryć jakiś koleś dał mi swoją marynarkę, się zakryłam tą marynarką i musiałam iść tam kilka ulic do vana tej całej wardrobe, tej garderoby, żeby mi wymienili spodnie, które pękły mi na tyłku, bo schodziłam na dół w tańcu z koleżanką. Tej części im nie powiedziałam, że były cały czas trochę ciasne i że nagle zrobiłam krok w tańcu i nie ten. No, ale to była trochę moja wina i czułam się fatalnie, idąc przez Nowy Jork po prostu z całym tyłkiem na wierzchu. Tutaj na to co prawda nie zwracają uwagi, bo wiecie, w końcu Nowy Jork. Patrzcie też na te tłumy w ogóle za mną. To jest trochę onieśmielające kręcić te wideo i iść tak chodzić między tymi wszystkimi ludźmi, ale staram się nie zwracać na nich uwagi. Patrzę się bardziej w kamerę. Ale ktoś mnie ostatnio właśnie pytał, czy to nie jest straszne, że tyle ludzi jest wokół ciebie, a ty chodzisz i gadasz po polsku. Ja mówię, trochę jest, ale daję radę, nie jest najgorzej. O tym jest cały oddzielny odcinek, ale zobaczcie sobie, jakbyście mieli ochotę, o mojej pracy z Michelle Pfeiffer. Długa historia, więc nie wiem, czy o niej opowiadać, czy nie. Wiecie co, nie. To jest jedna z takich bardziej sytuacji, która właśnie wymaga dłuższej historii, bo to ważny był dla mnie dzień i w mojej jakby karierze tutaj i dla mnie personalnie, bo poznałam swoją idolkę Michelle Pfeiffer. Także jak chcecie zobaczyć ten odcinek, to zostawię na dole pod tym odcinkiem linka. To możecie sobie zobaczyć cały ten odcinek o pracy z Michelle Pfeiffer i jaką tam wpadkę zaliczyłam. Dobra, następne. To samo dotyczy pracy z Sarah Jessica Parker, czyli z Carrie Bradshaw z Sex and the City. Czekajcie, bo tutaj teraz przez straszny tłum przechodzę, aż chcę Wam to pokazać. Chwilę tak ze mną pospacerujecie, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. No i to o tej pracy z Carrie Bradshaw, czyli Sarah Jessica Parker i z Renée Zellweger, czyli Bridget Jones. To Wam to opowiadam też w oddzielnym odcinku i też zostawię Wam linka pod tym odcinkiem. Jeszcze mam dla Was dwie historie. Jedna historia to taka semi-wpadka, nawet nie wpadka, bardziej ciekawa historia, o której koniecznie chcę opowiedzieć. Już to opowiadałam w którymś odcinku z tej serii właśnie Statystka w Ameryce, ale miałam sytuację, że miałam odpychać jednego chłopaka, który na siłę próbował mnie pocałować i on w końcu się nie zgodził na tą rolę i powiedział reżyserowi, że on tego nie zrobi, bo on nie jest gwałcicielem i nie chce być tak postrzegany, a to wygląda na gwałt, że ja mówię nie, go odpycham, a on za wszelką cenę próbuje mnie pocałować. Także to może nie jest wpadka, ale zdecydowanie ciekawa sytuacja, o której myślę warto też opowiedzieć.
Teraz jest Penn Station, tutaj gdzie nagrywałam taki odcinek o bezdomnych właśnie, o ludziach śpiących, leżących na tym dworcu. To teraz to jest wszystko w remoncie, pięknie to teraz odremontowują i właśnie to jest też wejście do Madison Square Garden. Także zaraz już nie będę miała możliwości w ogóle nagrywać, to szybko chcę Wam powiedzieć o mojej ostatniej wpadce, o której chciałam dzisiaj opowiedzieć, która jest przezabawna moim zdaniem. Jeden z pierwszych razy pracy w ogóle na planie filmowym i mieliśmy nockę na dworze, czyli byliśmy na ulicy tak naprawdę, była noc przy Grand Central, pamiętam. Kręciliśmy jakąś scenę właśnie na ulicy i jeden ze statystów grał policjanta i miał broń przy pasie. Ja pamiętam, że ja do niego podeszłam i mówię: wow, to było na początku, jak jeszcze zaczynałam pracę. Ja mówię: wow, to wygląda w sumie bardzo na prawdziwą broń. To nieźle, że dali Ci tak prawdziwie wyglądającą broń jako statyście. Na co on na mnie popatrzył i powiedział: ma'am, I'm a real police officer. Czyli proszę Pani, ja jestem prawdziwym policjantem. Mówię: kurde, taka wtopa. Na każdy plan, wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, teraz już wiem, na każdy plan, gdzie pracuje się na dworze, wysyłają od razu policję. Mamy specjalną jednostkę w Nowym Jorku, Movies and TV jednostka, która wysyła właśnie policjantów, żeby z nami byli, żeby wszystko było bezpiecznie, żeby na ulicy bezpiecznie przebiegało, ze względu po prostu na ilość ludzi, ale też pewnie po World Trade Center ma to duży związek z tym. A to policja nowojorska, która zawsze z nami jest na planach i patrzcie, nawet mają napisane na aucie Movie TV. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Idę teraz na tą moją Amy Schumer. Mam nadzieję, że się uśmialiście i pośmialiście ze mnie, bo czasami bywam po prostu stereotypową blondynką, ale chociaż mam co opowiadać i z czegoś się śmiać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Dzięki za obejrzenie tego odcinka z serii Statystka w Ameryce. Na razie, hej!